Cześć, witajcie w nowym roku. Przyznam szczerze, że nie planowałem nagrywania tego materiału, ale nasz piątkowy livestream przyniósł dosyć ciekawą informację, która jakimś cudem przeszła pod moim radarem. Jeden z widzów, przywołał do dyskusji temat nadchodzącej aktualizacji Cyberpunka zatytułowanej Overdrive. Postanowiłem zbadać temat i przygotować ten materiał. Ja jestem Adam i zapraszam Was na noworoczny odcinek. Catching a ride with the lady who hair hangs down. Będąc zupełnie szczerym, muszę powiedzieć, że jestem pod nieustającym wrażeniem CD Projektu oraz ich zapału w dopieszczeniu swoich tytułów. Co by nie mówić, niemal każda z ich produkcji otrzymała szereg darmowych aktualizacji, które wnosiły całkiem wiele zmian. Pokusiłbym się nawet o lekko uszczypliwe stwierdzenie, że proces twórczy firmy zakłada publikację gier w ramach wczesnego dostępu i późniejsze ich rozwijanie przy czynnym udziale społeczności graczy. Żeby nie było. Nie przeszkadza mi to, bo deweloperzy wielokrotnie dowiedli już swoje przywiązanie do dopieszczania i polerowania swoich dzieł, do więcej niż zadowalającego poziomu. Nie inaczej jest z Cyberpunkiem, który wkrótce powinien otrzymać kolejną bezpłatną aktualizację. We wrześniu ubiegłego roku Nvidia do spółki z CDP-em zapowiedzieli dodanie nowych technologii opracowanych przez producenta GPU z serii RTX. Wszystko to dzięki wykorzystaniu mocy drzemiącej w najnowszych kartach graficznych Nvidii. Produkty z serii 4000, których premiera odbyła się kilka tygodni temu, wprowadzają szereg nowych technologii, że wymienię pierwsze z brzegu. Shader Execution Reordering, w skrócie SER, zmienia kolejność i paralelizuje wykonywanie wątków śledzenia promieni. Co ważne, bez uszczerbku na jakości obrazu. Innymi słowy, SER pozwala na wykonywanie większej ilości operacji w tym samym czasie. Opacity Micromaps przyspieszają zadania związane z ray tracingiem poprzez zakodowanie krycia powierzchni bezpośrednio w geometrii, drastycznie redukując kosztowną ocenę krycia podczas śledzenia promieni i umożliwiając konstruowanie struktur akceleracyjnych o wyższej jakości. Technika ta jest szczególnie korzystna w przypadku obiektów o nieregularnych kształtach lub półprzezroczystych, takich jak roślinność czy ogrodzenie. Producent wspomina, że w przypadku kart serii RTX 4000 format Opacity Micromap jest bezpośrednio dekodowany przez sprzęt do ray tracingu, co jeszcze bardziej zwiększa wydajność. Nvidia Real-Time Denoisers, czyli w skrócie swojsko brzmiące NRD, to przestrzenno-czasowa biblioteka denoisingowa do ray tracingu, która pomaga w odszumianiu sygnałów o niskiej liczbie promieni na piksel, z wydajnością w czasie rzeczywistym. W porównaniu z denoiserami poprzedniej generacji, NRD poprawia jakość i zapewnia, że wymagające obliczeniowo dane wyjściowe z ray tracingu są wolne od szumów, bez utraty wydajności. Brzmi to całkiem obiecująco, ale to nie wszystko, co ciekawego przyniesie nam Cyberpunk Overdrive. Dla lepszego zobrazowania różnic postanowiłem nagrać bliźniacze ujęcia do tych z trailera, z tym, że pochodzą one z aktualnego buildu gry, czyli wersji 1.61. Rozgrywka została zarejestrowana na moim komputerze wyposażonym w RTX 3080 w 4K na ustawieniach Ultra oraz włączonymi wszystkimi efektami śledzenia promieni, a także DLSS ustawionym na preset Auto. Pełną specyfikację znajdziecie w opisie filmu. Wedle informacji prasowej aktualizacja skupi się przede wszystkim na efektach świetlnych oraz odbiciach. Dzięki technologii Nvidia RTX Direct Illumination każde źródło światła, takie jak neony, lampy uliczne, billboardy, ekrany telewizyjne czy reflektory samochodowe, będą teraz jeszcze dokładniej i bardziej naturalnie oświetlać oraz zabarwiać otaczające je obiekty, ściany, przejeżdżające auta i pieszych. Pośrednie oświetlenie, tzw. Indirect Illumination i odbicia oparte na śledzeniu promieni są teraz wielokrotnie odbijane od powierzchni. Dla porównania, poprzednie rozwiązanie pozwalało jedynie na jednokrotne odbicie promieni. W rezultacie uzyskano jeszcze dokładniejsze oraz bardziej realistyczne globalne oświetlenie, odbicia i autoodbicia, tzw. self-reflections. Same odbicia pochwalić się mogą chyba najbardziej widocznymi usprawnieniami. Aktualizacja Overdrive sprawi, że będą one renderowane w pełnej jakości, co w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem nie pozostawia złudzeń, jak bardzo wpłynie to na jakość grafiki. Za zapewnienie wysokiej płynności rozgrywki odpowiadać będzie implementacja technologii DLSS w wersji 3.0. Jeśli wierzyć słowom producenta, pozwala ona na uzyskanie wartości około 4 razy większych niż natywna wersja renderowania. Jak działa DLSS 3.0? W największym uproszczeniu.
Analizie poddawane są dwie następująco po sobie klatki animacji, na podstawie których algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie przewidzieć i stworzyć całą nową klatkę animacji i niejako upchnąć ją między dwie wcześniejsze. Dzięki temu zwiększając ilość wyświetlanych FPS-ów. Co prawda pierwsze testy donoszą o kilku niedociągnięciach tej technologii, jak choćby widocznych zniekształceniach wyświetlanych obiektów. Podejrzewam jednak, że jest to spowodowane problemami wieku dziecięcego i spodziewałbym się poprawy w tej kwestii. Bez dwóch zdań, na papierze i pierwszych materiałach odświeżone szaty Night City zapowiadają się bardzo obiecująco. Niemniej warto w tym miejscu lekko ostudzić swoje oczekiwania. By w pełni cieszyć się nowościami, niezbędne będzie posiadanie komputera wyposażonego w najnowszy hardware od Nvidia. Bo póki co DLSS 3.0 zarezerwowany jest tylko do kart serii 4000, a jak mniemam, bez jego wsparcia raczej ciężko będzie uzyskać jakość zbliżoną do grafiki z trailera. Nie wspominając też o efektach, które wymagają bardziej wydajnych podzespołów. Co więcej, już nawet nie chcę wspominać, że taki Wiedźmin 3 po najnowszej aktualizacji nieźle spocił moją 380. Tak, wiem, tam to kwestia optymalizacji, jednak jest to przykład, który raczej nie napawa superoptymizmem. W całej tej sytuacji po licznych update'ach Cyberpunka i nadchodzącym overdrive'em z lekkim uśmiechem wspominam już pierwsze gameplaye z gry, zaprezentowane na kilka lat przed jej premierą. Albo dedykowane karty graficzne RTX 2080 Ti, które fani mogli zgarnąć w jednym z konkursów towarzyszącym promocji tytułu. Swoją drogą ciekawe, jak teraz działałby cyberek na takiej karcie po aktualizacji Overdrive. Cyberpunk to ostatnia duża gra tego studia napędzana przez ich autorski silnik. Następne ich produkcje będą już korzystać z technologii dostarczanych przez Unreal Engine 5. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak potencjalnie może wyglądać nadchodzący Wiedźmin 4, sprawdźcie ten film widoczny właśnie na ekranie. A jeśli chcielibyście pozostać dłużej i podsunąć mi więcej pomysłów na materiały takie jak ten, zachęcam do śledzenia kanału i uczestnictwa w takich na przykład livestreamach, które będą pojawiać się prawdopodobnie dosyć regularnie. Ja jestem Adam, dzięki serdeczne za obejrzenie materiału już do tego momentu i widzimy się za chwilę. The way you change.